Pyszne żeberka z piekarnika, bardzo proste w wykonaniu i tak miękkie, że kostki same wychodzą. Możecie to danie wykonać na zbliżającego się Sylwestra lub inną okazję. Witam Was serdecznie. Dzisiaj wchodzę na stół już z częściowo wykonaną pracą. Wykonałem ją 2 dni temu w późnych godzinach nocnych i nie miałem już ochoty rozstawiać tego sprzętu, więc tylko na krótko z telefonu sfilmowałem. A dostałem 2 ładne kawałki żeberek. Chociaż żeberka to tak trochę przesada, bo co prawda technicznie tak, no są tu kostki od żeberek, ale i nie po całości. Jest to bardzo chude, ma dużo mięska, więc skrzyżowanie żeberek z chudym boczkiem. No i przyprawiłem to w bardzo prosty sposób. Tylko sól zwykła, kładaska niejodowana i taka mieszanina przypraw, którą bardzo uwielbiam. Jest to sekret dziadka Feliksa. Nadaje się zarówno do peklowania, jak i do bezpośredniego przyprawiania mięsa. I tak jest w tym przypadku. Zostało to natarte i złożone w lodówce. A dzisiaj pachnie znakomicie, bo to jest bardzo intensywna przyprawa i wygląda tak. No i teraz rozważałem różne ścieżki postępowania, bo tak naprawdę chciałem to wyjąć już wczoraj w późnych godzinach nocnych, rozłożyć na jakąś kratkę, żeby to porządnie się obsuszyło. Dzisiaj chciałem to wrzucić do wędzarni, lekko to podwędzić, nie uwędzić, ale po to, żeby nadać pięknego aromatu dymu. No i potem albo finalizować już w wędzarni, bo niektóre z moich wędzarni potrafią się rozgrzewać do 150 stopni, więc można to byłoby zrobić tam. Oczywiście alternatywnie można byłoby to zrobić w piekarniku. Niemniej, no nie każdy ma wędzarnię, więc podałem, że taki miałem zamiar i tak można i na pewno da to bardzo fajny efekt, bo dodanie do tego aromatu dymu i smaku dymu to jest coś bardzo fajnego, ale jeżeli nie ma na podorędziu wędzarni, nie ma jak tego zrobić, to wykonując to dalej tylko w piekarniku uzyskamy pyszne, smaczne, bardzo mięciutkie, wręcz rozpadające się mięsko. No, koniec gadania. No, ja teraz to po prostu muszę rozłożyć w piekarniku na kratkę, po to, żeby to najpierw opiec. O wszystkim będę po kolei wszystko mówił. Pod spodem sobie położę tą michę, żeby część tego, co w trakcie opiekania będzie okapywało, żeby trafiło już do tej miski. Docelowo do tej miski właśnie typu gen włożę te żeberka do środka, założę pokrywę, ustawię prawdopodobnie, tak myślę, 170 stopni i zostawię to na minimum 2, maksimum myślę 3 godziny, ale życie pokaże, bo to trzeba sprawdzać w międzyczasie, kiedy mięsko będzie tak miękkie, żeby kostki same z niego wypadały i to będzie ten najlepszy moment, kiedy można to wyciągnąć i zrobić z tego czy danie obiadowe, czy też danie biesiadne. To już wasza decyzja, jak sobie życzycie. Ja to będę miał taki troszeczkę bardziej obfity obiad na więcej niż 2 osoby. No ale biorę się za robotę. Najpierw rozkładam, podpiekam, potem chowam i przykrywam. Alternatywnie może to być dowolne naczynie, w którym to zapakujemy w papier do pieczenia i w folię metalową, żeby taki kokon zrobić. Ja dzięki zastosowaniu tego nie muszę tego kokonu tworzyć, ale efekt będzie podobny. Także naprawdę dosyć gadania. Biorę się za robotę. Mój piekarnik wygląda jak wygląda, ale ma już 40 lat. Dajcie znać, jak też macie takie solidne sprzęty w domu. Żeberka układam na ruszcie w celu opieczenia 170-180 stopni i termoobieg 40 do 60 minut. Teraz je przełożę do pojemnika i przykryję. Temperatura ta sama, ale już bez termoobiegu. Grzanie góra-dół. Czas 90 do 120 minut do miękkości.
Na 15 minut przed końcem odkrywam w celu podpieczenia powierzchni i zagęszczenia wytopionego sosu. Na ten czas ponownie uruchamiam termoobieg. Gotowe, czas wyjąć. Jak widzieliście, to bardzo proste i nieangażujące danie. To jest naprawdę bardzo proste. Żadnego ryzyka, że coś się przypali, przypiecze. Kwestia jest tylko czasu. Czy potrwa to krócej, czy potrwa to dłużej, zależy od tego, jak solidne, jak grube będą te żeberka. No trochę więcej czasu, gdybym miał to jeszcze podwędzić, bo wcześniej by trzeba było to osuszyć i poddać wędzeniu. Przepraszam. Tutaj zajęło mi to razem z podpiekaniem już po zakryciu, bo najpierw opiekamy, czyli do tego pierwszego momentu, kiedy ten powierzchnia fajnie wygląda. Potem trzeba to przykryć, albo tak jak powiedziałem, zapakować w papier i owinąć folią metalową. I ten drugi etap nie powinien trwać dłużej niż 2 godziny. U mnie trwał 2 godziny łącznie z tym opiekaniem na wierzchu. Dzięki temu opiekaniu troszeczkę się zagęścił sosik i ładnie się podpiekła powierzchnia. No przede wszystkim, co jest najważniejsze, jak to? Zobaczmy, o może tak. O, proszę. Jak ładnie wychodzą. Tu jest grubsza. Ależ to pachnie. Kostki mają wychodzić i to jest najważniejsze. Mięsko musi być mięciutkie. I jak mamy także te warunki są spełnione, można to wyjąć i podawać. I tak jak powiedziałem, wykonując w ten sposób zero roboty, bo przyprawienie, natarcie przyprawami chwilka, potem tylko leży w lodówce. Włożenie do piekarnika chwilka, potem tylko zobaczyć, w którym momencie to przełożyć do pojemnika i przykryć. Jak już przykryte, ustawiasz timer i nie ma pracy, nic się nie dzieje, a jest mięsiwo, porządne mięsiwo dla kilku osób, spokojnie się tym naje. Można same, można z taką sałatką na przykład jak tam i z innymi dodatkami. Co kto lubi, już tego mówił nie będę. Teraz tylko to trzeba wyjąć, ukroić jakiś zacny kawałek, delikatnie polać to tym sosikiem, który jest na dole i gotowe. Wszystko jeszcze bardzo gorące. To na razie odstawię. Ależ to pachnie. Mniejszy kawałek, bo zaraz będę tak łapczywy, że się poparzę. Mięsko się rozpada zupełnie. Wystarczy lekko dotknąć. Mówiłem coś o łapczywości. Jest świetne. Przepraszam. Za gorące. Jest świetne. Ta przyprawa mi bardzo, bardzo odpowiada. Jest wyrazista i do takiego mięsa jak wieprzowina wspaniale mi pasuje. Jak znacie, to wiecie, o czym mówię. Jak nie, to będziecie mieli kiedyś okazję, spróbujcie. Jest naprawdę pyszne. Ja jestem tak głodny, że już więcej gadał nie będę. Jest jedzonko. Jest tego całkiem sporo. Można kilku ludzi ugościć. I wcale się przy tym dużo napracować
nie trzeba. Jak się podobało, to proszę o łapki w górę. Zapraszam na kolejne odcinki. Pyszne, pyszne mięsiwo. Jakie byście je zrobili? W tym przypadku żeberka. No, pół na pół z boczkiem. Bo tych żeberek tutaj za wiele nie było, ale oficjalnie to żeberka. Trzymajcie się, na razie, pozdrawiam Was serdecznie i smacznego Wam życzę. Goście już czekają, ale ja im się nie dziwię, bo to tak pachnie, że trzeba to szybko na stół podawać. Na razie, trzymajcie się, hej! Chcesz więcej przepisów na pieczone mięso? Kliknij w kafelek widoczny na ekranie. Zapraszam.